No dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Nie będzie dla Was niespodzianką, jeżeli zaproponujemy w tym odcinku relacje z majóweczki, ale będzie to trochę inny materiał niż dotychczas, to znaczy zdecydowanie mniej treningowy. Ja wiem, że majówka to jest czas, gdzie jest kilka dni wolnego, więc większość z nas, większość z Was pewnie ostro trenuje. Zresztą zaczął się też sezon startowy i takich materiałów u nas na kanale właśnie w tym ujęciu bardziej sportowym znajdziecie dosyć sporo, ale ten, który dzisiaj Wam zaproponuję, no będzie zgoła odmienny, dlatego że majówka to jest dla nas zawsze taki czas, w którym spędzamy trochę więcej czasu na chillu, z rodzinką, ze znajomymi. No i tradycją już stało się, że na takie majóweczki jedziemy sobie na bikepacking. Oczywiście bikepacking po naszemu, czyli w wersji deluxe, w wersji wygodnej, gdzie nocujemy sobie w pensjonatach, no i przemieszczamy się od punktu do punktu. Już na kanale taki materiał o takim bikepackingu deluxe był, on się cieszył dosyć sporą popularnością, więc kontynuujemy ten wątek. No i tak, mieliśmy dosyć sporo rozkminek na temat, gdzie na taki bikepacking się udać. W ubiegłym roku byliśmy na Podlasiu, 2 lata temu w Saksonii. No i z uwagi na to, że ta majówka no nie jest jakoś super długa, w 25 roku, no to staraliśmy się znaleźć takie miejsce, które by nie było specjalnie oddalone od Śląska. Różne opcje były brane pod uwagę, ale ostatecznie stanęło na opcji niemieckiej. Także wybraliśmy się do Berlina. Przyjechaliśmy w nocy, wczoraj po pracy dojechaliśmy w nocy do Berlina. No i wytyczyliśmy sobie taką około 300-kilometrową pętlę na północny wschód od Berlina. Jeżeli chodzi o relacje, no to chciałbym oddać dzisiaj w tym odcinku głos uczestnikom. Zaraz ich poznacie wszystkich i ich słowami, ich oczami ta relacja się, mam nadzieję, odbędzie. Także zapraszam Was na odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długawy, no i że będzie dla Was interesujący. Dajcie znać, co sądzicie też o takiej formie mniej sportowej, a bardziej rekreacyjnej na naszym kanale. Zapraszam. No to już jest mój trzeci bikepacking, trzeci albo czwarty. Cześć wszystkim, jestem Aldi i na tych majówkowych wyjazdach bikepackingowych zawsze jestem odpowiedzialna za research gastronomiczny i za to, żeby żadnemu uczestnikowi nie burczało w brzuchu. No i co dzisiaj zaproponowałaś uczestnikom? Dzisiaj był trochę spontan, bo powiem szczerze, że nie miałam czasu się za bardzo przygotować, a okazało się, że po środku lasu pod Berlinem można znaleźć świetną grecką knajpę. Dionizos nas dzisiaj wezwał do siebie. No i chociaż ten bikepacking miał być pod znakiem kepsa, to jednak dzisiaj padło na greckie surf and turf, bo ja jadłam niespotykane połączenie gyrosa ze smażonym kalmarem. Bardzo bym chciała, żeby na przebitce znalazło się zdjęcie tego dania, ale przyznam szczerze, że uwielbiam owoce morza i zdarzało mi się jeść zarówno te świetne, jak i strasznie podłe. I nie spodziewałabym się tego, że ten będzie naprawdę super. Czasami w Hiszpanii nie jadłam tak dobrego kalmara jak tutaj, w środku lasu pod Berlinem. Naprawdę. A jak traskę dzisiejszą oceniasz? Trasa jest bardzo piękna, płaska, niewymagająca. Jak to na majówkę, wszystko kwitnie, jest bardzo zielono. Nie ma w zasadzie żadnych trudności technicznych. Ekipa jest taka, że tempo mamy copyride'owe, bardzo copyride'owe w takim wykonaniu, bym powiedziała,
raczej kaweinki niż włoskiego espresso. Chociaż po tym Dionizosie trochę dostaliśmy kopa, bo jak to Grecy mają w zwyczaju, uraczyli nas Uzo i to na początek, trakcie i na koniec. Także na pewno wyszliśmy stamtąd w znacznie lepszych nastrojach niż tam weszliśmy. Strony zawsze idę, że sprzęt jest, ale formy brak. Tak jest, zgadzam się. Trasa spoko, naprawdę powiem wam, że wyjazd z Berlina nawet fajnie wyszedł. Bez żadnych problemów, sama infrastruktura stamtąd była mega fajna też, rowerowa. No i teraz wjechaliśmy w prawdziwą przygodę, czyli bezdroża, ścieżki, traktory, konie, pola, łąki, no głowa odpoczywa. Na razie sam Berlin na mnie zrobił duże wrażenie, bo to są właśnie moje klimaty, takie industrialne, pełno wszędzie graffiti i to mi się bardzo podobało. A tak naprawdę teraz tutaj w polach, no to ja się czuję trochę jak w Polsce, prawda? Po prostu ścieżka, lasek, no i wszędzie zielono. Nie było za dużo podjazdów, jak były to leciutkie, bo nie ukrywam, u mnie z podjazdami najgorzej, no niestety. To tętno wywala do góry, oddech jak lokomotywa, no ale jak już się wjedzie, no to wiadomo, że jest satysfakcja. Dzień dobry, Kuba z tej strony. Powiedz, za co jesteś odpowiedzialny na wyjeździe? Za dobrą atmosferę, za komunikację, choć nie umiem języka, no i głównie atmosfery. No ale jeszcze nas przywiozłeś tutaj. No przyjechaliśmy wszyscy wspólnie, operator samochodu. Powiedz, Kuba, który to jest twój raz na bikepackingu? Pamiętasz, liczysz, sprawdzasz? Szczerze mówiąc nie liczę, raczej zawsze szukamy innego miejsca. Więc super możemy porównywać to z innymi miejscami, gdzie byliśmy. Nie liczę, raczej planuję, co mogę zobaczyć następnym razem. No i na tle tych wszystkich bikepackingów, które już ogarnąłeś, to jak wypada ten nasz tegoroczny? No myślę, że możemy zacząć od tego, że Niemcy zaskoczyły nas różnorodnością nawierzchni. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle bruków, więc już wiem, jak mogą się czuć kolarze na klasykach. I mogę powiedzieć hardcore totalny. Szczerze mówiąc, brak sklepów, więc jeśli się tu będziecie wybierać, to pamiętajcie, weźcie więcej wody, bo no ciężko, plus bardzo mała możliwość płatności kartą, więc tylko gotowa. Ale tak to muszę przyznać, że bardzo przyjemnie. Jest gdzie pojeździć, szlaki raczej zadbane, choć pamiętajcie, jednak dużo bruku. Ale właśnie ta infrastruktura rowerowa tutaj zaskakuje mocno na plus, moim zdaniem. W sensie oznaczenia i tak dalej, no jakby to jest ok. Nawierzchnie średnie, porównując do tego, co nie wiem, w ubiegłym roku na przykład mieliśmy na Podlasiu, to nawierzchnie są tutaj znacznie gorsze. Zresztą to też widać po ilości kolarzy. Właśnie zwróciłeś uwagę, że szosowców jest tutaj jak na lekarstwo. Jeżeli już, to albo elektryki, właśnie MTB, albo gravele, prawda? Tak, zdecydowanie trzeba przyznać, że nawierzchnia nie zachęca do jazdy szosowej. Infrastruktura mega fajna, bo naprawdę bardzo dużo ścieżek. Sprawa też ułatwia, no bo widzimy jednak to, gdzie są jakieś ślady.
No czasami różne z tym bywa, ale to każdy, kto zna strawę, to będzie wiedział, o co chodzi. Szczerze mówiąc, fajnie, bo dużo ścieżek w lesie, więc nawet jeśli jest gorąco, to naprawdę można z tego korzystać, bo nie piecze strasznie. Warto zobaczyć, bo przyjemne ścieżki, kilka jezior tak naprawdę. No jest co zobaczyć. Na pewno, jeśli ktoś tutaj nie był, to polecamy zrobić sobie rundkę. Warto odhaczyć, zdecydowanie. Ale też, no nie wiem, jest takie przeświadczenie, że cały czas gdzieś tam w Polsce, że ten zachód nam odjechał i że jest dużo bardziej zaawansowany pod każdym kątem. A ja im dłużej podróżuję gdzieś po Europie, to z tym mam takie wrażenie, że absolutnie się nie mamy w Polsce czego wstydzić i wręcz przeciwnie, moglibyśmy wyznaczać pewne standardy. Czy to jeżeli chodzi o obsługę, o ludzi, o jakąś taką atmosferę. Zdecydowanie. No i przede wszystkim jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne i takie ułatwianie sobie życia, no to wydaje mi się, że w Polsce ilość sklepów, takich pomocnych rzeczy jest na znacznie wyższym poziomie niż na pewno na tym wyjeździe, a nie jest to, wydaje mi się, odosobniony przypadek. Zdecydowanie warto jeździć, zwiedzać. Można dzięki temu porównać i zdecydowanie zgodzę się z tym, że w Polsce, niezależnie czy pojedziemy na północ, Mazury, czy też okolice Szczecina, czy pojeździmy gdzieś w górskich rejonach, wszędzie znajdziemy sklep, praktycznie wszędzie można zapłacić kartą. No zdecydowanie nie odstajemy, a nawet mogę powiedzieć, że wyprzedzamy pod względem ułatwień, można to tak nazwać. Nie wiem, toalety i tak dalej, takie benzynowe, no nas jest tego naprawdę. Zdecydowanie. Nawet na tak zwanej zabitej dziurami, zabitej dachami, wsi znajdziesz zawsze jakiś otwarty sklep. W Polsce jest trochę taki klimat w tej materii podobny jak w Czechach, że zawsze gdzieś jest jakiś otwarty Oj tak, zdecydowanie. i jesteś w stanie uzupełnić zapasy. No tutaj jest trochę gorzej. No my akurat wybraliśmy się w takim terminie dogodnym dla Polaków pierwszych, gdzie raczej tutaj wszystko było pozamykane, więc zapasy dobrze, że mieliśmy ze sobą, bo było ciężko cokolwiek kupić. Jedynie restauracje były jakieś czynne, no to można się tam było stołować i pomyśleć o jakimś napełnieniu bidonów. Tak to sklepy wszystkie nieczynne. No dzisiaj również startowaliśmy z wioski, z której nie wspomnę nazwy, bo niestety nie pamiętam. Wódzkow. Był jeden sklepik, w którym nie było wody dłużej, więc no dosyć ciekawie pojechaliśmy trochę na pewniaka, myśląc, że znajdziemy w następnej wiosce sklepik. I tak naprawdę przejechaliśmy połowę trasy mocno wysuszeni i dopiero znaleźliśmy, można powiedzieć, supermarket, który był czynny. Więc no, należy to wziąć pod uwagę. W drugiej części dnia nie chcę robić lokowania, bo patrząc jak wyglądała pierwsza część naszej wyprawy, to będąc w owym sklepie zdecydowałem, że należy jednak kupić coś na wieczór, bo może być różnie, więc zostało nam około 20 km, no i będzie można uzupełnić płyny w znacznie przyjemniejszym klimacie. A tu mam jeszcze piachy, więc walka z żywiołem. Uwaga! Przejechał, jednak łyda mocna. Tak, o i zdecydowanie jeszcze mogę wspomnieć na temat dobierania opon. Ja tutaj się zdecydowałem na raczej szosowy wariant. Bieżnik bardzo leciutki. No i czasami cierpię z tym mocno. Więc jeśli jedziecie w te tereny, to zdecydowanie zalecam mocniejszy bieżnik i grubszą oponkę. Ale wiecie, jeden rabin powie grubsza, a drugi rabin powie cieńsza, więc wybór zostaje dla Was.
A jak się domyślam, wszyscy mówili o pogodzie i o tym, że jest ładna trasa. Więc ja oryginalnie powiem, że pogoda jest świetna. Trasa jest wybitna. No jeśli ktoś lubi takie duże kamienie różne, zwłaszcza w lasach, no to jest zdecydowanie w guście właśnie takich osób. Polecam. Na gravelku fantastycznie. Zaoszczędzicie na masażu, więc naprawdę uważam, że jest to dobra opcja dla Was. No i bardzo zielono, także na lekarzu też zaoszczędzicie, bo jak wiadomo, zieleń, wzrok odpoczywa, przebywanie wśród natury, stres się zmniejsza, no same korzyści, moi drodzy. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, można było zdobyć odznakę prestiżową UJEB-Meister. UJEB-Meister oznacza tyle, że po pierwsze, jesteście bardzo dobrze wytrząchani na kamieniach, po drugie, łydka z kurzu porządnie ukurzona, to kolejna odznaka UJEB-Meistera. No i jeśli coś zjedliście przed zjazdem po ujebach, no to również wstrząśnięte, nie mieszane. Polecam, 2 na 10. Kasia, powiedz jeszcze tylko w takim razie, jakie plany na kolejne wypady. Gdzie byś chciała pojechać następnym razem? Wiesz co, gdzie bym chciała pojechać? Bardzo bym chciała na Alpe Adria pojechać. To jest takie moje małe marzenie. A gdzie pojedziemy? To jedziemy na bikepacking ciężki z namiotami. Mam nadzieję, że już bez bagażnika. No i robimy Pomorze od właściwie Helu aż pod granicę wschodnią. Kiedy? No niestety w lecie. Jesteśmy jednak, słuchajcie, ludźmi po 30, także najbliższy termin był za pół roku, gdzie każdy ma kilka dni wolnego. Także na pewno nie będziemy narzekać na zamknięte pola namiotowe i brak budek z goframi i lodami. Czego życzymy czarnym bikepackerom? Braku sraczki. Wiem, to jest mój drugi filmik na tym kanale i drugi raz mówię o kupie, ale przykro mi, wokół kupy kręci się świat, moi drodzy. Także mocnego żołądka, mocnych nerwów i suchej stópki, kasku i paszki. Tak będzie.